Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy tylko we dwójkę. Witamy Was na kanale Family Hiking. Bez dzieci, więc pełna swoboda, tak? No i bezpieczeństwo też przede wszystkim. Dzisiaj jesteśmy w Dobrej. I tutaj, blisko naszych rodzinnych terenów, czyli Limanowa Słupnice, znaleźliśmy kolejną fajną rzecz. Może nie jest to jakaś super historyczna rzecz, ale na pewno fajny zabytek architektury i inżynierii XIX wieku. Jest tutaj wielki wiadukt kolejowy w Dobrej. To jest część tutaj linii kolejowej do Nowego Sącza. Jak ona się nazywa, Renia? Tylmanowa? Chabówka, Nowy Sącz. I ten odcinek ma tylko 77 km, natomiast to jest dłuższa część takiej trasy transwersarnej, którą wybudowano w latach 1882-1884 za rządów austro-węgierskich podczas zaborów. I ona przez długi czas była używana. Obecnie już to raczej nie funkcjonuje. Jak widzimy, te tory tutaj są nieużywane. Tylko chyba jakieś składy zabytkowe tutaj jeżdżą. Ale miejsce bardzo fajne, bo sam wiadukt ma 143 metry długości. Wysokość jest 28 metrów i właśnie wchodzimy i chyba już tą wysokość widać. W ogóle jest dość creepy, bo są takie betonowe płyty, które tak się trochę trzęsą pod nami, więc jest trochę strach. Myślałem, że pójdziemy po torach, ale no, są duże przestrzenie między podkładami. Jak, Renia? Jest strach? A my jesteśmy pewni, że po tym można chodzić? Tak, tu ludzie chodzą. Chyba. Natomiast o co chodzi z samym wiaduktem, że to jest chyba najdłuższy wiadukt na tej trasie tutaj, tej Chabówka, Nowy Sącz. 143 metry długości, 28 metrów wysokości, chyba nawet dochodzi do 30, bo przewyższenie między jednym a drugim końcem jest około 2 metry 30 centymetrów. I on właśnie drugi najdłuższy, natomiast jedyny taki wygięty, on idzie sobie tak fajnie po łuku i fajnie się wkomponowuje tutaj w ten jar tego potoku. No, jesteśmy już wysoko. Tak, więc dla miłośników z lękiem wysokości. Natomiast mówiłem, że to nie jest jakoś bardzo... Uważaj tam, Renia, ja się trzymam ręką. Natomiast może nie jest jakoś super historyczny, bo tutaj się dużo rzeczy nie działo, natomiast jest on blisko naszych stron, więc jakby chcieliśmy go zobaczyć, bo nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy, że taka perełka tutaj jest. Natomiast most, tak jak mówię, 1882-1884 wybudowany, zniszczony w 1945 roku, prawdopodobnie w styczniu. Szczerze nie znalazłem wielu informacji na temat zniszczenia tego mostu. Zakładam, że wycofujące się oddziały niemieckie wysadziły go, aby uniemożliwić przeprawę Armii Czerwonej. Natomiast odbudowany po wojnie chyba praktycznie w tym samym miejscu. Natomiast tutaj gdzieś miał się zachować jeszcze stary filar. Widzisz tam gdzieś filar? Gdzieś chyba po tamtej stronie, jak będę wracał, to zobaczę. Miał być właśnie stary filar oryginalny z tego mostu, który się zachował. A sam most ten z 1945 chyba ciutkę obok wybudowano. Natomiast jest fajnie. Poza tym, że jest wysoko, to patrzcie, jakie widoki. No jest wdech. Także ostatnio wrzucaliśmy film ze strażnicy kolejowej, też austriackiej, z Trynczy z 1905 roku. Linka znajdziecie tutaj u góry. Dlaczego wróciliśmy do historii kolejnictwa, do historii linii austriackiej, linii kolejowej? No bo koniec XIX wieku to jest dość duża w Galicji rozbudowa dróg kolejowych, sieci kolejowych,
która no nie tyle była związana z turystyką, co może jakimś tam, nie wiem, lepszym rozwojem regionu, zaopatrzeniem, ale mocarstwa przygotowywały się do wojny wielkiej, a chodziło o łatwy przerzut zaopatrzenia, przerzut wojska. Zresztą na tym filmie Strynczy dużo mówimy o strażnicach kolejowych, o właśnie zabezpieczeniu mostów, przepraw, tuneli kolejowych. Strażnic było około 30 w Galicji. W tym momencie zachowane są 2 w Trynczy i koło Tarnowa, takie no w stanie kompletnym, i w Okleśnej. Też robiliśmy w Okleśnej film, więc też rzucam linka, polecam, bo też fajny stary most z 1899 roku bodajże. I też całkiem fajna historia, więc jakby tak zupełnie przejazdem będąc tutaj, korzystając, że jesteśmy bardziej mobilni, bo bez dzieci, po prostu postanowiliśmy sobie przyjść na ten most i zobaczyć. Dobra, tu można wejść chyba na te blachy. Ale jest fajnie, no, czuć respekt taki. Nie widzę tego filara. Także taki fajny odcinek, bo przejazdy można powiedzieć, bez jakiegoś większego przygotowania. Ja tak jak mówię, o kurde, nie znalazłem, szukałem informacji w internecie na temat zniszczenia tego mostu, czy to były jakieś walki, czy to po prostu saperzy tylko wycofali. Nie znalazłem nic, więc jeśli macie coś fajnego tutaj, jakąś informację, to wrzućcie linka czy jakiś komentarz pod filmem, bo warto się dowiedzieć, tak? Mówię, no z tego co wiemy, ten obiekt nie jest wpisany na żaden rejestr zabytków, a szkoda, bo taki fajny mostek, wiadukt. Natomiast no kurczę, fajne miejsce, bardzo nas skręcą. Ja zawsze mam z dzieciństwa duży sentyment do pociągów. No i co, doszliśmy do końca. Szczęśliwie. Jeszcze trzeba wrócić. A tam dalej w ogóle jest najbliższa stacja właśnie w Dobrej. Też budynek z 1884 roku. Myślę, że w narracji, bo chcemy tutaj polatać dronem, opowiemy więcej też o tym moście, kto był budowniczym, ale to za chwilę. Zobaczmy go sobie z góry. W pierwotnej wersji wiadukt w Dobrej powstał wraz z całą linią hubów Konowy Sącz w latach 1882-1884. Linia ta stanowiła jedynie 77-kilometrowy odcinek galicyjskiej kolei transwersalnej, biegnącej równoleżnikowo po północnej stronie Karpat. Łączna długość kolei razem z wcześniej istniejącymi odcinkami wynosiła 768 km. Wiadukt miał 6 przęseł i długość 143 metrów. Jest to drugi co do wielkości wiadukt kolejowy na tej linii. Był to przed zniszczeniem w 1945 roku najciekawszy obiekt inżynieryjny na całej trasie, zbudowany w łuku zakrętu, częściowo konstrukcji murowanej, częściowo kratownicowej. Projektantem wiaduktu w Dobrej był inżynier Stanisław Rawicz-Kosiński, który zasłynął później jako budowniczy linii kolejowych w Karpatach Wschodnich, w tym słynnego mostu w Jaremczu o rozpiętości łuku 65 metrów. Wiadukt został odbudowany po wojnie, przy czym po pierwotnej budowli pozostał filar stojący dziś obok, po północnej stronie toru. Niestety nam w gąszczu drzew nie udało się go wypatrzeć. Zobaczmy sobie ten most w pełnej krasie. Gdzie jest ten filar? Nie mogę tego znaleźć. No niestety, to jest minus widzenia takich miejsc w środku lata, bo jest wszystko zarośnięte. Ja myślę, że tutaj w zimie, widziałem zresztą zdjęcia, to widać dużo więcej. Widać naprawdę te 28 metrów. Tak, taki... Tu jest chyba, wiesz... Nie widzę go. Nie no, to jest filar ten obecny, ale po prostu jest jeszcze...
powinien być jeszcze taki jakby ukruszony, nie? Gdzieś tu, od strony północnej, czyli zakładam, że to jest z tej strony północy. No nic, na pewno jest zarośnięty, więc go nie zobaczymy, no nie będziemy latać po krzakach, żeby go szukać. No, kurczę, z dziećmi bym tu nie wszedł. Bo można tu zrobić hyc bardzo łatwo. Proszę, przejście mostem, bez tlenu. Nie naśmiewam się. Ja też przecież jestem cały... Jeszcze jak te płyty się ruszają pod nogami, nie? O kurde. To jesteśmy chyba w tej najwyższej części. No jesteśmy na wysokości tych drzew z dołu. O kurde. No. Jak to było? Nie patrz w dół, nie patrz w dół. No ja poszedłem dwoma, jedną i drugą stroną. Ja to mam zbadane i tam to już nie. No tu jest droga, którą podjechaliśmy i myśleliśmy, że gdzieś stąd wyjdziemy, ale no nie chcieliśmy się przez te chaszcze przydzierać. Ale widoczki fajne stąd. Dobra, wróciliśmy gdzie byliśmy. Budynek przystanku kolejowego w Dobrej stanowi nie lada gratkę dla pasjonatów kolejnictwa. Na parterze znajduje się gabinet dyżurnego ruchu, kasa i poczekalnia. Natomiast na piętrze mieszkania komunalne. Obok jest dawna toaleta dworcowa. Stacja w Dobrej koło Limanowej grała w filmie aryjska para stację Schaffhausen na granicy niemiecko-szwajcarskiej. Dla potrzeb filmu rozebrano kozioł oporowy na torze przy rampie ładunkowej. Na stacji kręcono też sceny do polskiego serialu telewizyjnego Marszałek Piłsudski ze Zbigniewem Zapasiewiczem w roli tytułowej. W jednej ze scen Dobra jest Milanówkiem. No i na zakończenie tej dzisiejszej eksploracji jesteśmy kilkaset metrów dalej od mostu przy dawnym budynku stacji kolejowej w Dobrej. Widać jest jeszcze napis. Stacja już nie jest używana. To jest budynek PKP, ktoś tutaj mieszka. Właśnie rozmawiałem przed chwilą tutaj z panią, bardzo miłą, która mieszka i mówi, że no niestety już linia upada. Już nawet te historyczne koleje, przejazdy już się nie odbywają. To takie krajobrazowe, stare lokomotywy, bo po prostu nikt nie dba o tory. Prawda? Musieliby to sprawdzać, naprawiać podkłady, bo inaczej jest to niebezpieczne. A tutaj w ogóle to jest dworzec, który też powstał w tych latach 1882-84. To było dość ważne miejsce przesiadkowe, czy ważna stacja. Tutaj w ogóle były 4 tory, 4 perony. Nie wiem, czy to widać teraz. No teraz jest to zarośnięte. Jeszcze parę lat temu organizowali tutaj te przejazdy tych taborów historycznych i tutaj w ogóle były jakieś imprezy, jakieś kuchnia polowa działa, jakieś wydawali posiłki.
Przyjeżdżali ludzie, turyści, no pani też ubolewa, mówi, że nie ma pieniędzy, szkoda, bo to taka była impreza fajna, przyciągająca ludzi, no ale co, no wszystko się rozbija o to, że są pieniądze nie na to, co trzeba, a mówię, chciałem dopełnić narrację tego filmu, pokazując najbliższą stację, bo to też zabytek, który no niestety popada w ruinę i już nie jest używany. To za mną chyba też jest jakiś budynek tej stacji, natomiast no, główny dworzec był tutaj. Stacja jest dość malownicza, taka urokliwa, miejsce, które my bardzo lubimy zwiedzać, takie no, poza głównym nurtem. I co ciekawe, pewnie jak słyszeliście na narracji u Renaty, miejsce porobili filmowcy, bo tutaj było kilka filmów, seriali, ja w tym momencie nie pamiętam, ale to było powiedziane, kręconych, no bo bardzo fajne, to chyba grało jakąś tam granicę ze austriacko-szwajcarską, coś takiego, no bo miejsce takie jest, no mówię, no że ja ubolewam, że nie działają te przejazdy, bo kurczę, sam bym pojechał, prawda? Przejechać się tutaj, sami widzieliście jakie są malownicze tereny, no ale cóż, może kiedyś się uda. No tutaj już pajęczyny, więc to nie jest używane, a to była chyba dawna poczekalnia dworca. To chyba jest okienko biletowe. No i był dworzec fajny, gdzie ludzie siadali, czekali na swoje pociągi. Kiedyś tutaj to życie musiało pięknie wyglądać, tętniło życiem. Ja mam zawsze sentyment do kolei. Jako małe dziecko uwielbiałem, gdy mama zabierała mnie do Mydlnik, stację pod Krakowem, i tam po prostu siedzieliśmy na górce i obserwowałem przejeżdżające pociągi. I to była jakaś taka magia. Oczywiście nie były to parowozy, ale czułem klimat, czułem tą magię, także takie miejsca przyciągają. Mówię, miejsca na pewno historyczne, no bo fajnie pozostałość staruszki monarchii austro-węgierskiej, most zniszczony w trakcie wojny, nie wiem, poszukam jeszcze jak do tego doszło, ale jeśli coś wiecie, to wrzućcie w komentarz. W ogóle a propos mostu, przypomniało mi się, że też robiliśmy fajną eksplorację rok temu we wrześniu w Turcji, chyba most 40 łuków to się nazywało, wrzucam tutaj linka. Stary rzymski most z III wieku, który do dzisiaj, no można by po nim przejechać, prawda, samochodem. Oczywiście nie tak spektakularny, on już jest, tam jest teren wyrównany, ale most chyba miał z 500 metrów, no szedłem nim dobre 5 minut szybkim krokiem. Zachowana jeszcze kostka płyty, także fajne, no, lubię takie miejsca, bo do dzisiaj czy do wczoraj nie wiedziałem o jego istnieniu. A celem, misją tych filmów jest pokazywanie takich urokliwych zakątków. Może inspirowanie, może ktoś przyjedzie tutaj z Was, zobaczy to, a może podrzucimy jakiś motor. Ja tam mam szczęście, tydzień temu na zrzutach strzelali, teraz jakiś motor. Ale może jeśli macie jakieś sugestie, to piszcie w komentarzach, jeśli są jakieś takie tajemnicze miejsca. Pojedziemy, nakręcimy, poszukamy, pobadamy coś, pogrzebiemy, będziemy się dobrze bawić. Następnym razem z dziećmi. Cóż, a ja, żeby nie przedłużać, żegnam się serdecznie. Dzięki za ten odcinek. Wracamy do Krakowa. Niedziela piękna, słonecznie, 50 stopni na polu. Cudownie. Cześć.